Dzień dobry Państwu, nazywam się Michał Nowak, a to jest kolejny odcinek raportu z frontu, cyklu, w którym omawiam sytuację wojskową na poszczególnych odcinkach frontów wojny rosyjsko-ukraińskiej, a dziś podsumowanie wydarzeń na koniec dnia 22 września 2025 roku. Na wstępie zachęcam Państwa do polubienia i skomentowania tego nagrania, bo w ten sposób pomagają nam Państwo w docieraniu do nowych odbiorców oraz w rozwoju tego kanału. Przejdźmy w takim razie do najświeższych wydarzeń za naszą wschodnią granicą. Na wstępie wspomnę o tym, że w momencie, gdy nagrywam dla Państwa ten raport, trwa ukraiński atak przy użyciu bezzałogowców na rosyjską stolicę. Jednakże w tym momencie nie dysponuję jeszcze żadnymi rzetelnymi, sprawdzonymi informacjami na temat tych działań. Wobec tego przejdźmy do omówienia sytuacji, rozpoczynając od tego, co działo się na odcinku południowo-zachodnim w obwodzie chersońskim. Tu sytuacja pozostaje niezmienna, całkowicie stabilna. Rosjanie prowadzą ograniczone uderzenia artyleryjskie, powietrzne oraz przede wszystkim działania przy użyciu bezzałogowców na prawym brzegu Dniepru, przede wszystkim atakując stolicę obwodu chersońskiego. Z drugiej strony Ukraińcy odpowiadają również uderzeniami przede wszystkim przy użyciu bezzałogowców. Nadal nic nie wskazuje tutaj na ewentualną koncentrację którejkolwiek ze stron, co mogłoby sprawiać wrażenie przygotowań do przeprowadzenia operacji desantowej. Wobec tego przesuńmy się do wschodniej części obwodu chersońskiego na południe od miasta Zaporoże. Tu cały czas trwają ograniczone rosyjskie działania zaczepne na kierunku miejscowości Stepnohirsk, około 20 kilometrów na południe od przedmieść samego Zaporoża. Jednakże, jak wskazują dane z tego odcinka, ostatnie rosyjskie działania zaczepne nie doprowadziły do zauważalnej zmiany sytuacji na tym odcinku. Cały czas trwają walki o południową dzielnicę muzyczną, która na przestrzeni ostatnich kilku tygodni już wiele razy przechodziła z rąk do rąk. W istocie żadna ze stron nie jest w stanie trwale uzyskać nad nią pełnej kontroli i obie strony przede wszystkim operują tutaj niewielkimi oddziałami szturmowymi piechoty przy dużym wsparciu bezzałogowców, przede wszystkim dronów FPV. Jednocześnie Rosjanie przemieszczają się z miejscowości Pławni w kierunku północnym, w kierunku na Prymorskie celem obejścia ukraińskich pozycji w Tepnohirsku od zachodu, ale na ten moment również i w tym wypadku nie mamy żadnych informacji co do ewentualnego rosyjskiego powodzenia tych działań. Przesuwając się nieco w kierunku wschodnim, cały czas trwają działania o charakterze pozycyjnym na północ od Stepowe, w rejonie wsi Mali Szczerbaki, a także Szczerbaki, na zachód od Orechowa. Podobna sytuacja na południe od tego miasteczka, gdzie Rosjanie prowadzą działania zaczepne w niezwykle niskiej skali w rejonie miejscowości Mala Tokmaczka. Przesuńmy się wobec tego w kierunku wschodnim. Docieramy w okolice Hulajpola. Na południe od tego ukraińskiego miasta sytuacja jest całkowicie stabilna. Rosjanie nie przeprowadzają żadnych działań bezpośrednio na kierunku Hulajpola, ale jak Państwu zaraz wytłumaczę, celem rosyjskim, wyraźnym celem rosyjskim jest próba głębokiego oskrzydlenia ukraińskich pozycji obronnych poprzez te działania, które obserwujemy na styku obwodu donieckiego, dniepropietrowskiego oraz zaporowskiego, gdzie Rosjanie odnotowują najpoważniejsze postępy, biorąc pod uwagę zyski terenowe spośród właściwie wszystkich odcinków frontu. I jeżeli chodzi o sytuację na wschód oraz na północny wschód od Hulajpola, to w ostatnim czasie mamy potwierdzenie zajęcia przez rosyjskich żołnierzy miejscowości Olchiwskiej i dalszych działań zaczepnych na kierunku Połtawki, która w tym momencie atakowana jest przez Rosjan już z trzech kierunków: od południa z rejonu Małyniwki, od wschodu z rejonu wsi Wysznewa, także od północnego wschodu z rejonu wspomnianej wsi Olchiwskie. Natomiast ostatnie kilka dni nie obfitowały w szczegółowe informacje z tego rejonu. Inaczej sytuacja miała się kilka kilometrów dalej na północ, gdzie Rosjanie posuwali się dalej na zachód, atakując z rejonu Temeриwki oraz wsi Obracne, czego efektem było zajęcie miejscowości Nowoiwaniwka i dalsze uderzenie na leżącą jeszcze dalej na zachód wieś Nowo
Krychorivka. Część źródeł sugeruje opanowanie tej drugiej miejscowości przez wojska rosyjskie, ale na ten moment nie mamy jeszcze na to stosownych potwierdzeń wizualnych, a także rzetelnych raportów, które można by było uznać za wiarygodne. Przesuwając się nieco w kierunku północnym, mieliśmy dalsze rosyjskie działania z rejonu wsi Zaporizice, Berezowe, Ternowe, również w kierunku zachodnim. Efektem tego było w ostatnim czasie zajęcie przez Rosjan miejscowości Nowomykołajówka i następnie posunięcie się dalej w kierunku zachodnim do wsi Kałeniwskie, która również została przez Rosjan opanowana. Rosjanie posuwają się dalej w kierunku zachodnim wzdłuż drogi biegnącej w kierunku na Pokrowskie, natomiast w tym momencie mamy tutaj rzeczywiste rosyjskie postępy rzędu kilku kilometrów co kilka dni. Na ten moment ukraińskie działania ograniczają się jedynie do spowalniania rosyjskich postępów, ich ograniczenia w wymiarze terenowym i Ukraińcy stopniowo wycofują się na kolejne pozycje, przy czym zaznaczyć należy, że w tym rejonie Ukraińcy nie mają żadnych rozbudowanych pozycji umocnionych. Nie mieliśmy tutaj do czynienia z ukraińskimi działaniami inżynieryjnymi na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy, ze względu na to, że wojska ukraińskie spodziewały się rosyjskich uderzeń właśnie od południa w kierunku na Hulajpole. Te działania, które były prowadzone przez Rosjan jeszcze w roku 2022, ostatecznie okazały się całkowicie nieskuteczne, ale ze względu na fakt, że na przełomie poprzedniego i tego roku Rosjanie osiągnęli powodzenie najpierw w rejonie Wuhłedaru, następnie zajmując Wałykę Nowosyłkę, kontynuowali działania zaczepne, atakując w kierunku zachodnim, jednocześnie obchodząc główne ukraińskie pozycje obronne, które skierowane były, jak powiedziałem wcześniej, południkowo, zaś Rosjanie atakowali od wschodu, czego Ukraińcy na etapie przygotowywania tych umocnień się nie spodziewali, natomiast biorąc pod uwagę fakt, że te działania rosyjskie trwają tutaj już jednak od dobrych kilku miesięcy, był stosowny czas ku temu, aby przygotować ewentualne pozycje obronne celem zatrzymania wojsk rosyjskich i ustabilizowania linii frontu. Jak się wydaje, Ukraińcy mogli przygotować pewne umocnienia w rejonie rzeki, do której Rosjanie już się zbliżają, natomiast zasadnicze ukraińskie pozycje obronne są kilka kilometrów dalej na zachód, na linii pomiędzy miejscowością Pokrowskie a wspomnianym Hulajpolem. Jak się wydaje, będzie to główna ukraińska rubież obronna w tym rejonie. Rosjanom do niej w chwili obecnej pozostało około 15 kilometrów. Wyraźnym celem rosyjskim jest stopniowe zwijanie ukraińskich pozycji obronnych. Tu Rosjanie atakują zarówno na północ od pierwszej ukraińskiej linii obronnej, pomiędzy pierwszą a drugą ukraińską linią obronną, jak i na północ od tej drugiej, a więc mamy symultaniczne rosyjskie uderzenia na dwóch osiach. W obu wypadkach dochodzi do rosyjskich postępów terenowych, do stopniowego zwijania ukraińskich pozycji. Ukraińcy wycofują się do kolejnych miejscowości w kierunku zachodnim. Na ten moment sytuacja w żadnym wymiarze nie została tutaj przez Ukraińców ustabilizowana. To, co mogłoby pomóc Ukraińcom, to ewentualne skierowanie w ten rejon ukraińskich odwodów, czy to z rezerwy korpusu, który prowadzi tutaj działania obronne. Jak się jednak wydaje, na ten moment żadne rezerwy nie zostały w ten rejon ściągnięte. To też rosyjskie postępy są stałe. Przesuńmy się ponownie w kierunku północnym. Potwierdzenie zajęcia przez wojska rosyjskie miejscowości Chorosze, walki o Sosniwkę, która jak się wydaje również została przez Rosjan opanowana. W tym rejonie mamy rosyjskie natarcie również na wieś Stepowe, która chyba pozostaje nadal pod kontrolą ukraińską, ale nie mamy z tego rejonu zbyt wielu rzetelnych danych. Natomiast nie ulega wątpliwości, że Rosjanie zbliżają się do miejscowości Orestopil oraz leżącej nieopodal większej wsi Wełyko-Michajliwka. Przesuńmy się nieco w kierunku północno-wschodnim. Działania rosyjskie z rejonu Tołstoj oraz Zielonego Gaju w kierunku na wieś Iskra. Jak się wydaje, Rosjanie co najmniej część wsi Iskra kontrolują, ale nie zdołali do tej pory opanować w całości tych zabudowań. Cały czas Rosjanie naciskają również na północnym brzegu rzeki Wowcza z rejonu Daczne oraz próby infiltracji przez rzekę w kierunku na Filię.
Ewentualne opanowanie Filii otworzy Rosjanom możliwość uderzenia na Nowopawliwkę również od południa, gdyż do tej pory Rosjanie prowadzili dość ograniczone działania zaczepne na Nowopawliwkę wyłącznie od wschodu. Efektem tych ostatnich działań było zajęcie wsi Murawka, co zostało potwierdzone stosownym materiałem wizualnym i wzdłuż drogi Murawka-Nowopawliwka należy spodziewać się dalszych rosyjskich nacisków. Przesuńmy się ponownie w kierunku północnym, docieramy do Pokrowska. Zanim sytuacja w samym mieście, to zachęcam Państwa do wsparcia finansowego Nowego Ładu. Mogą to Państwo zrobić za pośrednictwem serwisu Patronite pod adresem patronite.pl/Nowy Ład. To dzięki Państwa zaangażowaniu, to dzięki Państwa wsparciu finansowemu możemy się stale rozwijać i kolejne odcinki tego, a także szeregu różnych innych cykli mogą stale powstawać i być dla Państwa dostępne całkowicie za darmo. Wracając do tego, co dzieje się w rejonie Pokrowska, rozpocznijmy od sytuacji na zachód od tego ukraińskiego miasta. Tu cały czas trwają walki w rejonie Udaczne oraz Kotłynę. Część źródeł sugeruje zajęcie większej części Udacznej przez Rosjan, ale stosownych dowodów wizualnych lub też rzetelnych, wiarygodnych raportów sytuacyjnych z tego rejonu cały czas brak. Jeżeli chodzi o sam Pokrowsk, to nie ulega wątpliwości, że Ukraińcy tego miasta w całości nie kontrolują. Do Pokrowska cały czas przenikają rosyjskie grupy szturmowe bądź też grupy dywersyjno-rozpoznawcze. Przede wszystkim operują one w południowej, południowo-wschodniej części Pokrowska, ale w ostatnim czasie potwierdzono również stosownymi materiałami wizualnymi obecność rosyjskich żołnierzy w zachodniej części Pokrowska, a także w pobliżu centrum tego miasta. Jak się wydaje, w Pokrowsku tak naprawdę nie ma zbyt wielu ukraińskich żołnierzy. Ten ukraiński garnizon, który broni miasta znajdującego się niemal w okrążeniu operacyjnym, jest dość ograniczony liczebnie, a to ze względu właśnie na to, że potencjalnie grozi temu miastu rosyjskie okrążenie i Ukraińcy nie zdecydowali się na utrzymywanie zbyt dużego garnizonu w obawie przed poważnymi stratami, gdyby to okrążenie zostało domknięte. Ponadto, biorąc pod uwagę dynamikę starć na tym, a także na innych odcinkach, Ukraińcy od kilku miesięcy prowadzą działania w wyraźnie inny sposób. Nie mamy dużej liczby ukraińskich żołnierzy na pierwszej linii frontu, na zerówce czy nawet na bliskim zapleczu. Za obronę pozycji odpowiadają przede wszystkim bezzałogowce i ograniczone siły piechoty, które prowadzą działania bezpośrednio w zagrożonych rejonach. W samym Pokrowsku może być od kilkudziesięciu do kilkuset ukraińskich żołnierzy, ale w żadnym wypadku nie należy tutaj oczekiwać obecności kilku tysięcy ukraińskich obrońców. W ostatnim czasie mieliśmy również potwierdzenie wizualne obecności rosyjskich żołnierzy w miejscowości Nowopawliwka na południowo-wschodnich obrzeżach Pokrowska. Natomiast we wszystkich tych wypadkach to nie musi oznaczać rosyjskiej kontroli, to przede wszystkim kontroli stałej nad konkretnymi obszarami Pokrowska bądź też jego okolic, ale może być związany tylko i wyłącznie z działaniami rozpoznawczymi, dywersyjnymi rosyjskich żołnierzy, którzy przenikają przez źle zorganizowaną, słabo nasyconą piechotą ukraińską obronę, a następnie po przeprowadzeniu działań rozpoznawczych, dywersji, zasadzek wycofują się na pozycje wyjściowe, bądź też są wypierani na skutek ukraińskich kontrataków, które w rejonie Pokrowska są dość regularne. Natomiast to, co jest podstawowe w odniesieniu do tego miasta, to zaznaczenie, jak już powiedziałem na wstępie, że Ukraińcy nie kontrolują w pełni sytuacji w Pokrowsku. I to nie zmieniło się na przestrzeni ostatnich kilku, właściwie kilkunastu dni. Odmienna sytuacja w Myrnochradzie. Tu nie mamy żadnych dowodów na obecność rosyjskich żołnierzy w administracyjnych granicach tego miasta. Walki cały czas trwają na południowych podejściach. Tu sytuacja nie uległa zmianie od wielu miesięcy, zaś na wschód od Pokrowska i Myrnochradu, bo o Myrnochradzie mówimy, walki trwają w rejonie nowoekonomicznego, a także na zachód od Myrolubiwki. W żadnym wypadku nie ma jednak mowy o obecności rosyjskich żołnierzy w samym Myrnochradzie. Przesuńmy się na północ od linii Pokrowsk-Myrnochrad. Droga łącząca Pokrowsk z zapleczem
droga przez Rodyńskie, Biłyckie w kierunku na Dobropole jest przez Rosjan faktycznie przecięta i Ukraińcy nie są w stanie z niej skutecznie albo w ogóle w żadnym wypadku, w żadnym wymiarze korzystać. Wobec tego ostatnią drogą asfaltową, z której utwardzoną, z której korzystają Ukraińcy, jest droga biegnąca przez wieś Chryszynę oraz kilka dróg gruntowych biegnących na przełaj przez pola. Natomiast wszystkie te drogi znajdują się pod pełną rosyjską kontrolą za pośrednictwem bezzałogowców, dronów FPV, w tym dronów FPV na światłowodzie. To prowadzi do poważnych strat w trakcie rotacji, dowozu zaopatrzenia, czy też po prostu przemieszczania się ukraińskich żołnierzy z i do miast, czy zarówno do Myrnochradu, jak i do Pokrowska. I w istocie najpoważniejsze straty Ukraińcy ponoszą w trakcie właśnie przemieszczania się do obu tych miast. Sytuacja w Pokrowsku-Myrnochradzie zaczyna przypominać końcową fazę bitwy o Bachmut i właściwie przypomina ją już od wielu tygodni, bo sytuacja nie uległa tutaj żadnej poprawie, a tylko stale się pogarsza. Przypomina też końcową fazę bitwy o Awdijiwkę na przełomie 2023-2024 roku, kiedy też drogi dojazdowe do tego miasta były pod pełną rosyjską kontrolą ogniową. Jeżeli chodzi o miejscowości rodyńskie, to najpierw wieś Krasny Łyman, która w dużej części znajduje się pod kontrolą rosyjską, być może nawet w całości, ale dowodów wizualnych no to cały czas nam brakuje. Jeżeli chodzi o rodyńskie, Rosjanie operują we wschodniej oraz północnej części tego miasteczka. Nie ma jednak mowy o dalszych, głębszych sukcesach terenowych wojsk rosyjskich. Rosjanie przede wszystkim przenikają przez ukraińską obronę na północ od Rodyńskie, w kierunku wspomnianej drogi pomiędzy Myrnochradem i Pokrowskiem a Dobropolem, a także na południe od Krasnego Łymanu pomiędzy Myrnochradem a Krasnym Łymanem, na południe od Rodyńskie, również w kierunku tej drogi. Jeżeli chodzi o sytuację nieco dalej na północ, to tu sytuacja jest cały czas niezwykle dynamiczna. Z jednej strony Ukraińcy prowadzą tutaj aktywne działania zaczepne, kontrataki w rejonie przede wszystkim wsi Zapowidne, Pankiwka, Majak, atakując zarówno od wschodu, jak i od zachodu, ale z drugiej strony, gdyby było tak, jak twierdzą źródła ukraińskie, na co dowodów wizualnych cały czas brak, że Rosjanie są otoczeni i to mamy tutaj rzekomo do czynienia z kilkoma kotłami, w których znajdują się rosyjscy żołnierze w rejonie Kuczeryfiaru, na wschód od Nowego Szachowego, w rejonie Majaku. No gdyby tak było, to te kotły istniałyby już tutaj od kilkunastu dni, jeżeli nie kilku tygodni. Ukraińcy nadal by ich nie zlikwidowali, a mało tego mamy potwierdzenia zarówno ze źródeł rosyjskich, jak i ukraińskich, choćby źródła ze strony ukraińskiego sztabu generalnego, który publikuje informacje co do rejonów działań zaczepnych wojsk rosyjskich i te dane wskazują na to, że Rosjanie tutaj cały czas atakują. Więc gdyby znajdowali się w pełnym okrążeniu, to mało prawdopodobne jest to, żeby byli w stanie z tych kotłów cały czas prowadzić działania zaczepne, wyłącznie w oparciu o zaopatrywanie tych swoich pozycji przez rosyjskie bezzałogowce. Wobec tego nadal uważam, że nie mamy tutaj do czynienia z żadnym dużym otoczeniem wojsk rosyjskich. Być może część rosyjskich oddziałów, zwłaszcza w rejonie Kuczerii Jaru, jest blokowana przez Ukraińców i w tym wypadku są zaopatrywani przez bezzałogowce, ewentualnie przez jednostki, przez żołnierzy piechoty, którzy przemieszczają się przez pozycje będące pod niepełną rosyjską kontrolą, ale nie możemy mówić o otoczeniu Rosjan w rejonie Nowego Szachowego, Majaku, gdyż tam Rosjanie po prostu prowadzą działania zaczepne. Zaś dużo istotniejsze jest to, co dzieje się w rejonie Rusyn-Jaru i Połtawki, gdyż tam mamy do czynienia z nowym rosyjskim uderzeniem na dodatkowym kierunku, gdzie Rosjanie atakują na Druszkiwkę, a więc miasto leżące kilka kilometrów na zachód od Konstantynówki. Oczywiście do Druszkiwki Rosjanom jeszcze daleko, ale w ostatnich dniach posunęli się przez pola uprawne na północny zachód od Rusyn-Jaru, na północ od Połtawki w kierunku na miejscowość Toreckie, na Nowopawliwkę, na Mykałopillę, gdzie celem rosyjskim prawdopodobnym będzie miejscowość Rajskie oraz wspomniana wieś Mykołapilla. Zajęcie obu tych miejscowości umożliwi Rosjanom bezpośrednie uderzenie na drogę łączącą Konstantynówkę z Druszkiwką, jej ewentualne przecięcie bądź też wzięcie tej drogi pod pełną kontrolę ogniową doprowadzi do tego, że Konstantynówka znajdzie się również w okrążeniu operacyjnym i zbliży się do sytuacji, którą znamy z rejonu Pokrowska i Myrnochradu. Jednocześnie wyraźnym celem rosyjskim w tym rejonie jest uderzenie na wspomnianą
wcześniej wieś toreckie oraz na Szachowe, co doprowadzić miałoby do likwidacji tego wybrzuszenia we własnych liniach w rejonie Szachowego, Pankiwki, Wołodymirywki, czyli rejonu, z którego wojska ukraińskie cały czas atakują celem ścięcia tego rosyjskiego włamania na Kuczerów Jar u podstawy tego włamania. Sytuacja w tym momencie jest tutaj niezwykle dynamiczna. W jednym momencie zarówno Rosjanie, jak i Ukraińcy prowadzą działania zaczepne. I oczywiście o rozwoju będę Państwa informował w kolejnych odcinkach raportu z frontu. Przejdźmy do wspomnianej już przed sekundą Konstantynówki. Tu Rosjanie również są aktywni, posiadają inicjatywę, wdzierają się do części administracyjnej, do granic administracyjnych samej Konstantynówki. Przede wszystkim mamy rosyjskie sukcesy w rejonie wsi Preteczyny oraz na kierunku Stupoczek. W obu wypadkach Rosjanie posunęli się nieco do przodu, atakując z rejonu Aleksandro-Szultyny i Biłej Góry na Pretteczne oraz z Czasów Jaru na Stupoczki. Stupoczki, jak się wydaje, w większości pod kontrolą rosyjską. Natomiast dość istotne jest to, że z rejonu Aleksandro-Szultyny po wcześniejszym opanowaniu części wzgórz, to już to, o czym informowałem w ostatnim odcinku raportu, Rosjanie wdarli się do samej Konstantynówki, minęli granice administracyjne tego miasta, zajęli teren ogródków działkowych oraz rozpoczęli działania w południowo-wschodnich dzielnicach samej Konstantynówki. Jednocześnie trwają rosyjskie uderzenia z rejonu Nelipiwki, działania bezpośrednie na kierunku Konstantynówki. Tu jednak nie możemy mówić o jakimkolwiek rosyjskim sukcesie. To, co jest dość istotne, to fakt stopniowego wypychania ukraińskich żołnierzy z rejonu na południe od zbiornika Kłeban-Byk. Rosjanie atakują tutaj zarówno od zachodu, z rejonu Aleksandro-Kałynowe oraz Jabłoniwki oraz od południa i od wschodu z rejonu Szczerbyniwki i z rejonu Kateryniwki, będące już pod kontrolą rosyjską. Ukraińcy utrzymują jeszcze swoje pozycje we wsi Kłeban-Byk, ale stopniowo wycofują się na północ, natomiast ewentualny zorganizowany odwrót ukraiński jest tutaj mało prawdopodobny, gdyż rzeczywistość jest taka, że Ukraińcy są tutaj odcięci. Są odcięci za zbiornikiem wodnym, drogi po obu stronach zbiornika są pod rosyjską kontrolą. Przejdźmy wobec tego do omówienia sytuacji w rejonie Czasifiaru. Czasifiar jako taki zdobyty przez Rosjan. Rosjanie prowadzą działania na kierunku Mykołajówki, a także wsi majskie. Jest to jednak dla Rosjan nadal kierunek o charakterze trzeciorzędnym, chociaż biorąc pod uwagę aktywne działania rosyjskie na kierunku Konstantynówki, zasadnym byłoby podejrzewać, że Rosjanie i z rejonu Czasifiaru powinni na Konstantynówkę uderzyć, ale prawdopodobnie brak tych działań związany jest z ogólną rosyjską słabością i koniecznością ograniczenia aktywnych kierunków działań. Przesuńmy się wobec tego w kierunku Siewierska. Tu również Rosjanie posiadają inicjatywę. Ponownie posunęli się w kierunku tego ukraińskiego miasta, przede wszystkim w rejonie wsi Wyjmiwka, a także bezpośrednio na Siewiersk, gdzie Rosjanie po opanowaniu Nowoseliwki znajdują się już około 3 bądź też mniej kilometrów od granic administracyjnych tego miasta. Jednocześnie Rosjanie kontynuują działania na północ od Siewierska, ale jeszcze na południe od linii Dońca. Po zajęciu Serebrianki atakują na Droniwkę. Ostatnie materiały wizualne potwierdzają obecność rosyjskich żołnierzy w rejonie tej ukraińskiej wsi. Na północnym brzegu Dońca sytuacja pozostaje nadal niezwykle dynamiczna. Ukraińcy wycofali się z Lasu Serebriańskiego, wycofali się również za rzekę Żerebiec. Rosjanie kontrolują w całości wieś Torskie oraz znaczną część wsi Zaricznej już na zachodnim brzegu Żerebca. Jednocześnie wyraźnie da się zauważyć intensyfikację rosyjskich działań zaczepnych na kierunku Łymanu. W ostatnim czasie mieliśmy potwierdzenie zajęcia przez Rosjan wsi Serednie oraz Szendrychołowe, ta druga prawdopodobnie w większości, jak się wydaje, jeszcze nie w całości. Działania w rejonie Deryłowe, również częściowo to wieś pod kontrolą rosyjską. Rozpoczęcie walk o Nowoseliwkę, a także podejście do zabudowań wsi Drobyszewe. Drogi, które biegną do Łymanu od zachodu, ale jeszcze na północnym brzegu Dońca, czyli droga właśnie przez Drobyszewę, są już przez Rosjan albo przecięte, albo znajdują się pod rosyjską kontrolą ogniową. Wobec tego Łyman jest odcięty za rzeką, ale Ukraińcy są w stanie jeszcze zaopatrywać swój garnizon w oparciu o mosty pontonowe, które znajdują się na Dońcu, ale mosty, które również oczywiście są w zasięgu rosyjskich dronów
FPV. Tu na marginesie dodać można, że te rosyjskie działania na kierunku Łymanu, zbliżamy się po raz kolejny, to zaznaczę, do trzeciej bitwy o to miasto, jako żywo przypominają sposób, w jaki Rosjanie podchodzili pod Łyman w roku 2022, wiosną 2022 roku, tylko są to działania prowadzone z wyraźnie mniejszą intensywnością, wyraźnie mniejszymi siłami, to też skala rosyjskich postępów i ich tempo są wyraźnie mniejsze niż w roku 2022. Przesuńmy się w takim razie w kierunku Kupiańska. Tu sytuacja pozostaje nadal dość niekorzystna dla broniących się ukraińskich żołnierzy. Rosjanie kontrolują co najmniej północną część Kupiańska. Walki trwają w okolicach centrum tego miasta. Sytuacja jest tutaj analogiczna w odniesieniu do Pokrowska pod tym względem, że ukraiński garnizon jest niezwykle niewielki. Ukraińcy również tu postawili na obronę niewielkich oddziałów piechoty wspartych przez jednostki bez załogowców. Rosjanie przenikają do miasta niewielkimi grupami szturmowymi, analogicznie jak w Pokrowsku, i stopniowo konsolidują teren, który został przez nich zajęty. Walki trwają również w rejonie Meryłowe oraz na kierunku Soboliwki na zachód od Kupiańska. Na sam koniec warto jeszcze krótko wspomnieć o tym, co dzieje się na tych mniej aktywnych kierunkach trzeciorzędnych, właściwie pięciorzędnych, zarówno dla Rosjan, jak i dla Ukraińców, czyli okolice Wołczańska w obwodzie charkowskim. To sytuacja jest całkowicie stabilna, działania mają wyłącznie charakter pozycyjny. Zaś jeżeli idzie o obwód sumski, to tu inicjatywę mają z kolei Ukraińcy, ale ze względu na fakt, że większa część ukraińskich jednostek została stąd jednak wycofana i przeniesiona do obwodu donieckiego, intensywność ukraińskich działań zaczepnych jest tutaj niezwykle ograniczona, co prowadzi również do tego, że nie obserwujemy tutaj przynajmniej dających się potwierdzić, czy to dowodami wizualnymi, czy rzetelnymi, wiarygodnymi raportami terenowymi, jakichkolwiek ukraińskich zysków terenowych. I w ten sposób dotarliśmy do końca kolejnego odcinka raportu z frontu. Dziękuję serdecznie Państwu za jego wysłuchanie. Zachęcam do subskrypcji naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych odcinków tego cyklu. Za dziś raz jeszcze Państwu dziękuję i do usłyszenia już niedługo.